Drodzy Państwo, dobiliśmy do końca roku. Ostatni odcinek w tym roku uczcimy na słodko. Ostatni w tym, bądź w nowym roku pierwszy. Nie, to jest ostatni w tym. No dobrze, niech Ci będzie. Najważniejsze, że godnie chcemy uczcić ten dzień. Zapraszamy na sernik z fasoli. Moim zdaniem, a jadłam bardzo dużo serników i byłam znana z tego, że jestem miłośnikiem serników, jest to najlepszy sernik na zimno, jaki jadłam. A więc zalaliśmy na noc fasolę. Dlatego, że fasolę trzeba dobrze namoczyć, ona wtedy jest później po ugotowaniu bardzo fajna i miękka. Odlaliśmy pierwszą wodą z moczenia, zalaliśmy ją nową wodą i ugotowaliśmy. I teraz miękkości. fasola jest mięciutka, cieplutka Ugotowana. i ugotowana. A my przystępujemy do zrobienia spodu w serniku na zimno, ponieważ spód jest konieczny. Zatem fasola jeszcze chwilę sobie poczeka. Mamy tutaj płatki owsiane, żurawinę i tłuszcz kokosowy. Żurawinę oczywiście musimy przelać wrzącą wodą. Żeby ją oczyścić i żeby była bardziej miękka, skorzystamy z udogodnień techniki. W tym czasie możemy zmiksować płatki owsiane. Żurawinę przecedzamy, aby dodać ją do płatków owsianych. Dodajemy również tłuszcz kokosowy i całość dokładnie miksujemy. Dno silikonowej blachy, które jest wykonane ze szkła, smarujemy tłuszczem kokosowym. To tak na wszelki wypadek, żeby nie przywierało, jest to moja drobna paranoja, no bo oczywiście do szkła raczej płatki owsiane nie przylgną, ale ja mam jakieś takie doświadczenie, że mimo wszystko im więcej zabezpieczeń zastosujemy, tym jest lepiej. I wykładamy zmiksowany spód na dno tortownicy. Ale naprawdę uważam, że jest to paranoja, ponieważ cały ten spód zmiksowany, jak to nazwałaś, cała ta masa jest wyjątkowo tłusta, więc ona na pewno by się nie przykleiła. No ale dobrze, zróbmy to pro forma. Ja tu jeszcze mam takie urządzenie. Jest to zepsuta miarka do mąki, tak zwana szklanka, która mi pomoże rozprowadzić dokładnie płatki na spodzie. Może być to również normalna szklanka pod warunkiem, że ma proste, płaskie dno. Dno gotowe, możemy teraz zająć się wierzchem, a właściwie środkiem naszego sernika, czyli sernikiem. Trzeba teraz zająć się cytryną. Najpierw ona została sparzona i dobrze wymyta, a teraz musimy otrzeć z cytryny skórkę i następnie wycisnąć z niej sok. Możemy zrobić to bezpośrednio do miksera, w którym będzie miksowana masa sernikowa. Proszę bardzo. I teraz cytrynę rolujemy, przykrajamy na pół i jeszcze nadcinamy trochę wewnątrz, żeby łatwo można było ją wycisnąć. I przyszła pora, żeby odcedzić fasolę. Wrzucamy do miksera i miksujemy, podlewając sokiem z cytryny. Żeby łatwiej można ją było zmiksować. W ten sposób robimy bazę twarogową do sernika na zimno, czyli mamy coś, co ma konsystencję twarogu i jest lekko w smaku kwaśne, jak twaróg. Po prostu taki wegański i bezglutenowy oczywiście, trzykrotnie mielony twaróg z fasoli. Do garnuszka wlewamy mleko kokosowe, dodajemy do niego cukier i oczywiście doprowadzamy do wrzenia. Możemy już na tym etapie również dodać tłuszcz kokosowy, żeby się dobrze rozpuścił i połączył z resztą składników. W tym czasie do wody dodajemy agar i mieszamy. Fasola zmiksowana z cytryną przypomina twaróg, trzykrotnie mielony. Tutaj mamy słodycz, która posłodzi sernik na zimno, ale sernik wymaga również aromatów. Mamy tutaj skórkę pomarańczową, którą sami robiliśmy, która została zmiksowana z cukrem. Dodajemy aromat waniliowy, który fantastycznie sprawdzi się w serniku. Myślę, że chyba sernik bez wanilii nie istnieje. Po prostu nie kojarzę takiej Ale wersji. powąchaj, popatrz, masz tutaj skórkę pomarańczową To jest zapach sernika. Już Skórka jest pomarańczowa i wanilia, wystarczy. i agar zmieszany z wodą, bo to on zamiast żelatyny usztywni nam naszą masę serową. I z agarem jest trochę inaczej niż z żelatyną, bo żelatynę rozpuszczamy na przygotowanej wodzie i nie trzeba zagotować. Agar musimy pogotować 2-3 minuty, żeby później zżelował całą masę. Masę fasolową przekładamy do garnka z powrotem, ponieważ musimy ją jeszcze podgrzać. Być może ma ona odpowiednią temperaturę, żeby chwycił agar, żeby całość się zagotowała, ale nie będziemy ryzykować. Lepiej jednak całość przygotować. I teraz przelewamy
I całość mieszamy i jeszcze raz zagotowujemy. Jeśli macie ochotę zobaczyć inne nasze wegańskie i bezglutenowe serniki, linki znajdziecie tutaj. Jeśli Wam się podoba ten odcinek z sernikiem fasolowym, możecie go polubić. Jeśli nie zasubskrybowaliście kanału, zapraszamy, możecie to zrobić i wtedy, gdy naciśniecie ten dzwoneczek, który znajduje się gdzieś tutaj, zawsze dostaniecie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej kuchni. I jeśli macie ochotę, możecie zaprosić do oglądania naszych odcinków również swoich anglojęzycznych znajomych, ponieważ mamy napisy w każdym odcinku przygotowane po angielsku. Odcinki można komentować zarówno na YouTubie, jak i na naszym blogu kulinarnym. Masa już gotowa. I teraz przelewamy ją do tortownicy. Na uprzednio przygotowany spód. I teraz czekamy, aż troszkę przystygnie, odstawimy sobie na bok i zajmiemy się przygotowywaniem Sprzątniemy trochę. sprzątania. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro i food trucka. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na blogu ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o warsztatach kulinarnych. Sernik już jest twardawy, więc pora najwyższa zrobić do niego glazurę, czyli galaretkę limonkową. Ocieramy skórkę z limonek na tarce o małych oczkach. Przepiękny aromat limonki, a raczej skórki limonkowej rozchodzi się wokół. I teraz każdą zmiękczamy, rolując, przekrajamy na pół i wyciskamy z nich sok. Może ja Ci pomogę, a Ty zajmij się agarem, bo to równie odpowiedzialne zadanie. Dokładnie, myślę, że możesz mieć rację. Do garnuszka wlewamy wodę, dodajemy agar i cukier, mieszamy Dodajemy sok z limonek. i całość zagotowujemy. I tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, agar trzeba pogotować, więc tak 1 minutkę na malusieńkim ogniu gotujemy. Dodając pod koniec udartą skórkę. Mieszamy i możemy wylewać na wierzch ciasta. Całość rozprowadzamy dokładnie po powierzchni sernika. Czekamy, aż chwilę przestygnie. I wstawiamy do lodówki. I to jest najlepszy moment, aby oprócz sprzątania przygotować sobie pyszną kawę. Sernik już zastygł, można go wyjmować z foremki i mamy też bitą śmietanę, jeśli chcecie. Przepis na tę bitą śmietanę znajdziecie go tutaj w jednym z naszych wcześniejszych odcinków. Zdejmujemy silikonową foremkę. Proszę bardzo. Jak wygląda nasz cudowny sernik na zimno. Mały myk i sernik wylądował na właściwym miejscu. I Możemy go teraz dekorować. możemy zacząć zajmować się dekoracją i wyznaczaniem wielkości porcji. Dzielimy go na 14 kawałków i teraz zaznaczamy miejsca, gdzie będzie przecięty. Gdy mamy wyznaczone linie, dużo łatwiej pokroić ciasto na równe części. Nie wiem jak Wy, ale ja zawsze baczną uwagę zwracam na to, czy porcja ciasta, takiego, które lubię, jest identyczna, równa albo większa, więc w związku z tym nasze kawałki będą idealnie równe. Ona bardzo, bardzo dba o sprawiedliwość w naszym domu i żeby sprawiedliwości stało się zadość, każdy kawałek na pewno będzie musiał być tutaj równy. Przekładamy w tym czasie bitą śmietanę do strzykawki, szprycy, czy jakkolwiek to urządzenie nazwać. Jak widać, dzisiaj posługujemy się w naszej kuchni profesjonalnymi urządzeniami cukierniczymi. Trochę się z tego śmieję, ale naprawdę niektóre rzeczy w kuchni są wyjątkowo przydatne i ułatwiają życie. No i zaczynamy dekorację. W zamrażarce kryje się ostatni element naszej dekoracji, czyli rajskie jabłuszka, które zbieraliśmy tej jesieni. Układamy je na wierzchu i gotowe. I ostatnie, proszę bardzo, sernik gotowy do zjedzenia. Nie będziemy szukali żadnych innych urządzeń. Skorzystamy z noża, którym kroiliśmy ciasto. To teraz już naprawdę możemy uczcić koniec starego roku i życzyć Wam na nowy rok wszystkiego co najlepsze, dużo pomyślności, dużo zdrowia przede wszystkim. I ja Wam powiem jeszcze jedną rzecz, bo zdałam sobie z tego sprawę, że my zazwyczaj w czasie
noworocznych postanowień postanawiamy, że od dzisiaj będę dużo chodzić na siłownię, od dzisiaj będę dobrze się odżywiać i później strasznie ciężko nam te postanowienia wdrożyć w życie. Jeżeli będziecie robić smaczne rzeczy, od dzisiaj powiedzmy, ktoś podejmie decyzję, będę weganką, ale bardzo lubiłam sernik, to powiem Wam szczerze, nie będzie to wyrzeczenie, jak sobie taki sernik zrobicie, bo on smakuje zarówno weganom, jak i osobom, które jedzą normalne serniki. Wiele osób mówiło mi, to jest najlepszy sernik, jak jadłam w życiu. Te długie życzenia, ponieważ zaraz wybije pewnie północ, jak tak się tutaj rozwleczemy nieco. Bo ja zawsze uwielbiałam jeść serniki. I mówić. Wszystkiego najlepszego, takiego dobrego nowego roku, jak ten Dobrych sernik. postanowień i później smacznego Wasze jedzenia. zdrowie.